Dzień dobry, witam serdecznie w moim ogrodzie. Jakieś muszki mi tutaj latają przed obiektywem. Przez ostatnie 2 dni sporo popadało. Ogród jest nasiąknięty wodą. Dla roślin to bardzo dobrze. Anglicy mają idealną pogodę. Łagodne zimy, dużo opadów w lecie. No więc nic dziwnego, że mogą się chwalić swoimi ogrodami. Dzisiaj proponuję przegląd moich róż. Jest początek czerwca i róże zaczęły kwitnąć. Teraz powolutku zbliżam się do mojej różyczki Graham Thomas, która zaczęła kwitnąć. Piękne, mocno żółte kwiaty, takie powiedziałabym półpełne, one nie są pełne. I ta różyczka odżyła w ostatnim roku, ponieważ wyplewiłam jej dookoła ten bodziszek, który tutaj jest. No i w zeszłym tygodniu też usunęłam liście po narcyzach i teraz zaczęło tutaj wyglądać tak w miarę schludnie. Odwrócę się. Tutaj jest różyczka, która kwitnie bardzo ładnie. Te 2 kwiaty już są takie starsze, one już zaczęły troszkę przekwitać. Ja nie pamiętam, jaka to jest nazwa. Może to jest Gloria Dei. Mam ją już około, 25 lat. Ona była przesadzana kilka lat temu z innego miejsca, ponieważ wcześniej rosła w takim miejscu, że teraz drzewa zrobiły cień i tam już nie radziła sobie. Ona bardzo ładnie kwitnie i kwitnie w zasadzie przez całe lato. Tutaj jest jedna roślina, natomiast tam jest druga roślina, którą musiałam przyciąć krótko, ponieważ przymrozki uszkodziły pąki szczytowe. No i zaczęła wypuszczać jakieś tam pędy, ale wiadomo, że to jeszcze troszeczkę potrwa. Teraz przejdę do mojej następnej różyczki. Tutaj na rabacie z moimi irysami jest róża Candyman. No niestety widzę, że po dzisiejszej nocy, kiedy padały duże deszcze, zrzuciła płatki, już przekwitła, więc nie mogę jej pokazać. Bardzo ładna różyczka. Tych kwiatów ma sporo, co zresztą widać. O, tutaj pączków jest zawiązanych naprawdę dużo i ona będzie jeszcze dosyć długo kwitła. Przechodzimy do następnych moich róż. Tutaj jest róża, której nazwę sobie niedawno przypomniałam i to jest róża Nina Renaissance. Biała róża renesansowa. Tutaj no niestety kwiatek już przekwitł. Bardzo ładna, duże kwiaty, pełne. Jak zakwitnie, na pewno Wam ją pokażę. Tam jest róża Artemis, która jeszcze nie kwitnie, ale pąków ma bardzo dużo zawiązanych. Ma takie całe kiście pąków zawiązane na szczytach gałązek. Róża Schloss d'Eutin, która wypuściła przepiękne pędy z mnóstwem pąków. Bardzo ładnie już teraz zaczęła kwitnąć. I musiałam ją dzisiaj rano podeprzeć, ponieważ w czasie deszczy te pędy zrobiły się tak ciężkie, że zaczęły rozchylać się na boki. Dlatego podwiązałam je rano, ale zaraz pokażę. Róża Schloss d'Eutin w pączku wygląda w ten sposób. Natomiast tutaj mi się schował kwiatek, który jest rozwinięty. I tak wygląda rozwinięty kwiat. Bardzo ładna różyczka o takim ciekawym kształcie kwiatów. I przechodzę do następnej rabaty. Na tej rabacie jest chyba najwięcej róż. Tutaj jest róża o takim pomarańczowo-różowym kolorze kwiatów.
Nie pamiętam, co to za odmiana, albo Aleksander, albo Trojka, ale chyba jednak obstawiałabym Trojkę. To jest róża, którą mam już bardzo długo. Zamawiałam ją dawno, dawno temu, chyba jeszcze u pana Hempla, z tego co pamiętam. W tej chwili już nie wiem nawet, czy ta szkółka istnieje, ale jest to róża, która kwitnie bardzo obficie. Tutaj ten krzaczek jeden jest taki mniejszy i ma tylko 2 te kwiaty, ale spójrzcie, tutaj cała roślina jest obsypana pędami i tutaj już zaraz się zaczną rozwijać pierwsze kwiaty. Tutaj moja miniaturowa różyczka, prawdopodobnie Apache, przepięknie wygląda w tej chwili, bardzo ładnie kwitnie. Schowana jest tutaj za innymi roślinami, ale chyba już ją tutaj zostawię, nie będę jej ruszać. Chyba że na jesieni coś mi się odwidzi. I tutaj jest praktycznie w pełni kwitnienia różyczka, to jest Botticelli. Spróbuję tak podejść bliżej. Przepiękne, różowo-łososiowe kwiaty i w bardzo dużej ilości. Naprawdę ta różyczka jest niezmordowana. Ona kwitnie przez całe lato. W zasadzie to nawet nie mam kiedy obciąć tych pędów z przekwitniętymi kwiatami, ponieważ ona ledwo tutaj te kwiaty przekwitną, ona zaraz wypuszcza gdzieś jakieś nowe gałązki, nowe pąki, także trudno ją nawet oczyścić, ale jest prześliczna. No i po tym krótkim cięciu wiosennym zbudowała naprawdę ładny krzew. Tutaj różyczka, którą wyhodowałam z sadzonki o kolorze mocne bordo, przepiękne, duże kwiaty. No i też bardzo ładnie zawiązała te pąki kwiatowe i wydaje mi się, że rozwiną się prawie w jednym momencie. Na pewno zrobię jakiś filmik, jak będzie w pełni rozkwitu, ponieważ przypuszczam, że będzie wyglądała prześlicznie. Obok rośnie róża Charles Austin. Część kwiatów już przekwitła i w zasadzie teraz to należałoby pourywać te główki, żeby to jakoś wyglądało schludniej. O, w ten sposób. No i to też jest róża, która bardzo ładnie powtarza kwitnienie. Kwiaty są bardzo ładne, duże, w pięknym kolorze. W miarę rozwijania zmieniają kolor. Ten, jak widać, jest taki bardziej pomarańczowy, natomiast w momencie, kiedy się kwiat starzeje, robi się taki blado łososiowy. Bardzo ładna różyczka. I tu obok druga z moich róż renesansowych i to jest różyczka Mary N. Ładne kwiaty, takie można powiedzieć w kształcie róż historycznych, ale te pąki, no pąki nie są zbyt ładne i to jeszcze w tym roku to pierwsze kwitnienie tak trochę wygląda jak jesienne kwitnienie w ubiegłych latach. Nie wiem, z czego to wynika, ale te pączki, jest ich dużo, ale kształt taki, można powiedzieć, średni. I wychodzę tutaj z rabaty teraz i przejdę dalej. Tutaj różyczka kanadyjska, zdrowa, odporna na mróz i bardzo obficie kwitnąca, Hope of Humanity. Mocno czerwone kwiaty i bardzo duża ilość pąków. Bardzo ładna i odporna różyczka. Następna z moich róż kanadyjskich, Modern Centennial, która w tej chwili jest niedużym krzaczkiem, ale ona na pewno rozwinie się w duży krzew, wypuści z pewnością mocne pędy, ponieważ w ubiegłych latach miała już takie mocne pędy, w tym roku została krótko przycięta i dlatego właśnie jest taka kompaktowa.
Goździki brodate cały czas pięknie kwitną i zdobią rabaty. Wprowadzają mnóstwo koloru. I tutaj jest róża Comte du Chambord, która też już część kwiatów zrzuca płatki. Już w części przekwitła, ale pąków ma tak dosyć dużo. Jednak ona jest wrażliwa na deszcze i jeżeli te deszcze będą dalej padać mi codziennie, to pąki będą zagniwać i niestety nie będą się rozwijać. Ona teraz ma tutaj taki parasol z brzozy, więc troszeczkę jest chroniona przed tymi takimi najmniejszymi deszczykami, ale no jednak przy dużej wilgotności te pączki potrafią po prostu, płatki zewnętrzne zagniwają, zasychają i róża nie ma siły się rozwinąć. Te płatki z wewnątrz wtedy nie wychodzą. Różyczka bardzo ładna i pięknie pachnie. Na rabacie koło mojej szkółki jest różyczka Aleksandra Princess of Luxembourg. Na wiosnę przycięłam tutaj te pędy, które wyrastały. 1/3 pędów na jednej z roślin przycięłam, bo tutaj mam razem 3 rośliny chyba, czy 4. I tutaj, w tym miejscu, gdzie widać te bordowe pędy, one były krótko przycięte, tak mniej więcej na 4-5 liści. I teraz już widać, że wypuszczają bardzo ładne pędy, mocne takie. I to kwitnienie mi się rozciągnie. Te pędy, które są wyższe, one w tej chwili mają około 1,20 m i one już mają takie duże pąki. O, tutaj. Już te pąki niedługo zaczną się rozwijać. Więc te będą kwitły. Te rosną na dole i się przygotowują do kwitnienia. One już niedługo też będą dosyć wysokie. Więc ta tylna część krzewu przekwitnie, natomiast tutaj ta część z przodu zacznie kwitnąć i będzie dłużej ozdobna. Tutaj jest rabata z różami, które przesadzałam w tym roku na wiosnę. Późno, bo tak w drugiej połowie kwietnia, więc miały trudny start, ale już zaczynają kwitnąć. I tutaj widzę, że już zaczyna kwitnąć. To jest różyczka Heidi Klum, a to jest różyczka Old Port, która też zawiązała bardzo ładne pąki. Obie różyczki są w kolorze takim liliowym, bardzo ładne. Heidi Klum malutka, ale zdrowa i taka no niezmordowanie kwitnąca, więc jest to naprawdę fajna odmiana. Old Port też odrobinę większa od Heidi Klum, ale też bardzo ładnie i niezmordowanie kwitnie. Tutaj jest róża Rhapsody in Blue i ona też już niedługo zacznie kwitnąć. Już tutaj kolorek widać. I tutaj dalej różyczka Hanseat Rostock też już ma pączki. Przepiękna róża Augusta Louise. Prześliczna, z takimi falbankowatymi pąkami i płatkami później w rozwiniętym kwiatku. Bardzo ładna jest. I tutaj przesadzona róża Jubilee du Prince de Monaco. Tutaj taka sama. Tutaj jest mój nowy nabytek. To jest różyczka Papageno o 2 kolorowych kwiatach i widać, że ten pączek jest dwukolorowy. Więc no, najprawdopodobniej dostałam to, co chciałam. Tu różyczka Hommage et Barbara. Bardzo ładna. Przynajmniej no, na zdjęciach w internecie wyglądała bardzo ładnie. Skusiła mnie tymi takimi fantazyjnymi płatkami, które wyglądają jak małe falbaneczki. Także czekam z niecierpliwością, jak się zaczną rozwijać te pączki. Na razie nawet koloru nie widać, ale pączków ma dosyć dużo. Różyczka pnąca Don Juan o amarantowych kwiatach. Sporo kwiatów już przekwitło, już płatki leżą na trawniku.
Bardzo ładnie wypuszcza te pędy i będę musiała teraz pousuwać tutaj te przekwitnięte kwiaty, żeby zaczęła coś wypuszczać tutaj i wtedy będą kwitły te pędy. Ale czy w tym roku jeszcze zakwitną, no to się zobaczy. I tutaj też właśnie taki poziomy pęd, który miał bardzo dużo kwiatów. Przejdę z drugiej strony tego pędu. Teraz tak bardziej widać. Ten pęd miał bardzo dużo kwiatów, wyglądał prześlicznie. Teraz już jest w końcówce kwitnienia. Rozwinięte kwiaty wyglądają w ten sposób. I idziemy dalej. Piwonia Shirley Temple w dużej części już zrzuciła płatki, już duża część kwiatów przekwitła, ale jeszcze zostało sporo pączków. Warto ją posadzić, po prostu ona kwitnie bardzo długo jak na piwonie. Tutaj mam różę angielską Crown of Princess Margarita, która zaczęła kwitnąć. Już tutaj pierwszy kwiat się rozwinął, bardzo ładny, morelowy kolor i roślina jest dosyć mocna, zbudowała bardzo ładny krzew. Na wszystkich pędach są pąki kwiatowe zebrane w takie bukieciki. Moja różyczka, taka krzaczasta, pnąca, w kolorze takim różowym. Cieniowane kwiaty z falbaneczkami na brzegach płatków. Bardzo ładna jest. I dosyć długo kwitnie, ale teraz taka uwaga, żeby nie sadzić żadnych roślin, które zrzucają płatki nad iglakami, nad funkiami na przykład, ponieważ trzeba wtedy te płatki zdejmować. Ja tutaj z tej części zebrałam te płatki, zgarnęłam, natomiast jeszcze z tamtej muszę pozdejmować. Te płatki, jeżeli zostawimy, one będą gniły na roślinie i ta roślina będzie w tych miejscach po prostu chorować. I tutaj jest różyczka Brother Catwell. Tam dalej jeden kwiat, który się rozwija. Tutaj były jeszcze dwa, ale już sobie przekwitły. I tutaj różyczka Louis Odier. Różyczka taka pnąca, ale niezbyt wysoka i ona jest bardzo wrażliwa na czarną plamistość. Tam jeszcze muszę usunąć liście po narcyzach. Różyczka New Imagine, która jest w pełni pierwszego kwitnienia. Przepiękne kwiaty. Teraz są w takim kolorze jasno-różowo, ciemno-bordowym. To bordo jest naprawdę ciemne. Widzę, że tutaj na ekranie mam taki kolor czerwony, ale to nie jest kolor czerwony, to jest bardzo mocne bordo. O różnych wzorkach, jak widać, na przykład tutaj jest więcej tego białego, różowego, a tutaj jest bardziej bordowa. Prześliczna, bardzo obficie kwitnąca. Tutaj się wybudowały już młodsze pędy, które będą miały kwiaty, a tutaj jest taki pęd, który będzie kwitł zaraz po tych kwiatach. Tutaj w takim miejscu niezbyt odpowiednim, bo już bardzo zacienionym, rośnie róża Jubilee du Prince de Monaco o pięknych kwiatach, bordowe brzegi płatków i kremowe tutaj środki. Prześliczna różyczka, naprawdę wygląda cudownie. I na koniec filmu dochodzimy do róży Perennial Blue. Nie jestem pewna, czy to jest Perennial Blue, może to jest Balsian Blau, ponieważ ona nie kwitnie dwa razy, kwitnie na ubiegłorocznych pędach. Przepięknie w tej chwili się rozbudowała. 2 lata temu się zdenerwowałam na nią, ponieważ tak mi się rozrosła tutaj niesamowicie, że nie można było nawet przejść wzdłuż tego płotku. I przycięłam ją prawie do zera, można powiedzieć. W zeszłym roku dała czadu.
wyrosły przepiękne, długie, młode pędy i teraz kwitnie. Zobaczcie, jak ona teraz kwitnie. Jest naprawdę bardzo ładna. To jest jedna część tego krzewu, a zaraz przejdę z drugiej strony, tej żółtej tui i zobaczymy drugą część tego krzewu. Jest naprawdę bardzo ładna. Pszczoły ją uwielbiają. Tutaj się dużo owadów kręci. Zapach jest leciutki. O, tutaj pszczółeczka, gdzie ona? Nie, to jest szmielik. Gdzieś mi zniknął. Uciekł. Kwiaty bardzo ładne. Tak w kamerze widzę, że one wyglądają na różowe, czysto różowe, natomiast one mają domieszkę takiego lekkiego fioletu. No i o, pszczółeczka sobie tutaj buszuje w środku. Zaraz przejdę dalej. O, i tutaj jest druga część tego krzewu. Bardzo ładny krzew, przepięknie kwitnie. Za tą różyczką jest żywopłot stui i ona właśnie przerosła tymi pędami żywopłot stui. Te pędy się tutaj przewieszają i wygląda to właśnie tak. Bardzo ładne jest w czasie kwitnienia. No jeszcze, żeby powtarzała to kwitnienie, naprawdę. To byłoby po prostu cudownie. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Dziękuję za oglądanie mojego filmu i zapraszam na następny. Do zobaczenia.